Dziś będzie sporo o figurach retorycznych Grzegorza Brauna, Marka Suskiego, Przemysława Czarnka, a nawet Jarosława "Trzeba obronić Polskę" Kaczyńskiego. Będzie też o kreatywnych paskach TVP Info oraz o tym, jak Polski Ład chce nas oskubać ze 100 milionów. Niedziela, 19 września, Maciej Orłoś. Zapraszam na wyjazdowo-hotelowe wydanie programu w telegraficznym skrócie. Zanim na dobre zaczniemy z tak zwanym śmieszkowaniem, proponuję chwilę powagi, bo śmiać się w tym wypadku nie ma z czego. Podczas debaty sejmowej na temat stanu wyjątkowego w służbie zdrowia niestety głos zabrał także poseł Konfederacji Grzegorz Braun. W swoim wystąpieniu używał oczywiście standardowo stwierdzenia "szczęść Boże" i najjaśniejsza Rzeczpospolita. To, jak bardzo pan poseł nie rozumie znaczenia obu tych zwrotów, dobitnie pokazuje fakt, że swoje wystąpienie zakończył słowami "będziesz pan widział", skierowanymi do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak dobrze wiecie, nie raz i nie dwa krytykowałem ministra Niedzielskiego za jego działania i plany, ale takiemu rynsztokowi językowemu i mowie nienawiści, jaką zaprezentował poseł Braun, trzeba się po prostu stanowczo sprzeciwić. Na szczęście kara Brauna nie ominęła i jeszcze tego samego wieczoru prezydium Sejmu zdecydowało o ukaraniu. Ta kara to kara finansowa, więc dostał po kieszeni. Taką karę może zrozumie. Przez pół roku będzie otrzymywał połowę uposażenia i nie dostanie diety poselskiej. A co zrobiła, jak zareagowała Konfederacja? Już informuję, nic nie zrobiła. Tego samego dnia w rozmowie z Piotrem Kraśko w TVN poseł tego ugrupowania, Artur Dziambor, zaczął wręcz wymyślać, że "będziesz pan widział" to taka figura retoryczna. Oczywiście! Kara finansowa to nie jedyne, co może spotkać posła Brauna. Zarówno marszałek Sejmu Elżbieta Witek, jak i sam minister zdrowia złożyli zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Konfederacji było chyba mało, bo jeszcze odezwał się Janusz Korwin-Mikke, który okazał się entuzjastą stosunków z nieletnimi. I nie są to niestety stosunki rodzicielskie. Czy wiek zgody powinien podwyższony, obniżony, czy być taki jak obecnie? Jest zwolennikiem natury i powinien być taki, jakim jest naturalny, czyli wiek miesiączki, prawda? Tak jak było w Watykanie do niedawna. Bo to są bardzo różnie. Są dziewczyny, które mają 12-13 lat, są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 i jeszcze nie są dojrzałe, także to nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej. To natura o tym decyduje. A naprawdę powinna decydować oczywiście matka, bo matka takie rzeczy wie. Czyli z Konfederacją nudno nie jest. Trochę pedofilii, trochę szubienic. Mam więc cichą, lecz oczywiście płonną nadzieję, że panowie posłowie Braun i Korwin-Mikke wylecicie z Sejmu pierdzieć w pasiak. Co to już mówisz? Co to za określenie pierdzieć w pasiak? Nie znam tego. No, że wylecicie i będziecie siedzieć, czyli pierdzieć w pasiak. No ale to tak oczywiście figura retoryczna. Grzegorz Braun nie jest naturalnie jedynym mistrzem figur retorycznych. Ryszard Terlecki jest w tym niezły. "Siadaj, pajacu", tak powiedział kiedyś do posła Nitrasa, a także Marek Suski, który niedawno zasłynął z porównania okupacji niemieckiej i sowieckiej do okupacji brukselskiej i potem się tłumaczył Robertowi Mazurkowi, że to była tylko taka figura retoryczna. No puknij się pan w czoło, panie Suski. Sorry, to taka figura retoryczna. Ale zaraz, o czym to ja mówiłem? Miałem powiedzieć, nie mówiłem jeszcze, miałem powiedzieć, że w figurach erotycznych, retorycznych, przepraszam bardzo, już mi się język plącze z tych nerwów. Otóż, że przoduje w nich także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Inna sprawa, że na ogół słowa pana ministra powodują więcej politowania i kpin niż złości. Tak też się stało, gdy pan Czarnek powiedział tak: "Coś takiego w przyrodzie, jak małżeństwa jednopłciowe, nie istnieje". I w sumie pan minister ma trochę racji, bo faktycznie w przyrodzie takie małżeństwa nie istnieją, gdyż sama instytucja małżeństwa też w Królestwie Zwierząt nie występuje. Więc słusznie poseł Sterczewski tłumaczył, że sarna to nie żona jelenia. A Marek Migalski dodał, że co prawda małżeństw się w przyrodzie nie spotyka, ale praktyki homoseksualne już owszem. Ja przechyliłbym się tu jednak do diagnozy Barbary Nowackiej. No i faktem, pan minister Czarnek to żywy dowód, że dyplom i tytuł może mieć każdy, a głupich nie sieją, choć w przyrodzie występują.
w przeciwieństwie do małżeństw. Odnosząc się jeszcze do ministra edukacji i nauki, Co cię tak, Orłoś, śmieszy? Co cię tak śmieszy? Przepraszam, panie ministrze. otóż w lipcu 2019 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs, którego część obejmowała prowadzenie specjalistycznej infolinii interwencyjno-informacyjnej z zakresu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Infolinię taką przez ostatnich 11 lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Minister nie docenił jednak doświadczenia oraz merytorycznego przygotowania fundacji i nie przyznał jej dotacji na dalsze działanie infolinii, mimo że zainteresowanie nią jest coraz wyższe. Konkurs wygrała inna organizacja, nie mająca żadnego doświadczenia w prowadzeniu takiej infolinii, ma za to wiele innych zalet. Na przykład jest fundacją katolicką. No i co z tego, Orłoś? Co z tego, że niby minister Czarnek faworyzuje fundacje katolickie? Jakie to słabe, panie ministrze, jakie to słabe. Przepraszam, Orłoś, jakie to słabe. Przepraszam, panie ministrze, bardzo przepraszam. Pan jest wspaniały. Wszystkie pańskie pomysły są w punkt. Wśród specjalistów wygranej fundacji można znaleźć m.in. egzorcystów. Może to tłumaczyć szerszy trend, bo na przykład w najnowszych podręcznikach do WOS zmieniono piramidę Maslowa, dodając jako najwyższą wartość duchowość. A ja mam takie propozycje, rewolucyjne i naprawdę one zmienią oblicze szkoły, tej szkoły. Proponuję na WF-ie wprowadzić obowiązkowe ćwiczenia leżenia krzyżem przed ołtarzem, a na fizyce omówić, jak w jednostajnie przyspieszonym tempie spada poziom edukacji w Polsce. Spada szybciej niż fizyka przewiduje. Jeszcze kilka słów o innych figurach retorycznych, które wybrzmiewały ostatnio na scenie politycznej, na Twitterze oraz na paskach TVP. Zacznijmy od Donalda Tuska, który na konwencji krajowej PO w Płońsku powiedział m.in., że z Kukiza taki parlamentarzysta jak z Kaczyńskiego rock'n'rollowiec. Oraz ktoś z tej władzy mówił, że będzie 1 000 000 mieszkań, a wyszło mieszkanie za 1 000 000. No, trzeba przyznać, bardzo zgrabnie powiedziane. Orłoś, jak możesz w WTS-ie cytować tego lewaka Tuska für Deutschland? Naprawdę. Mogę, bo to mój program i będę robił, co mi się podoba. Tak czy inaczej, wystąpienie Donalda Tuska nie bardzo spodobało się niezależnym dziennikarzom z krwi i kości, mistrzom rzemiosła dziennikarskiego, orędownikom etyki dziennikarskiej, czyli ludziom z TVP Info, którzy tak komentowali na paskach słowa Donalda Tuska wygłaszane w Płońsku. Defekt Tuska, bajka Tuska o polexit, klęska Tuska pogłębia problemy Platformy, czy nieudany powrót Tuska do Platformy. Donalda Tuska, jego wystąpienie i na przykład pomysł, by zapisać w Konstytucji, że z Unii Europejskiej można wyjść dopiero przy 2/3 głosów Sejmu, chwaliło oczywiście wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, natomiast z prawej strony poleciała krytyka. Już kiedyś mówiłem, że lubię popisy, figury retoryczne na Twitterze. Oto przykład. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS. Zawsze, gdy Platforma udaje, że jest blisko ludzi i wyjeżdża z Warszawy, efekt jest komiczny. Albo minister wicepremier Gliński. Pan Tusk opowiada teraz, że jest polskim patriotą i katolikiem. To dlaczego za swoich rządów nie budował Muzeum Historii Polski, a ówczesny rząd odmówił wsparcia na Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce? To tylko kilka przykładów z tysięcy zaniechań pana Tuska w kwestii patriotyzmu. Panie ministrze, szczerze mówiąc, myśli pan, że mnie ekipa Tuska nie wkurzała? Wkurzała mnie bardzo, z wielu powodów, naprawdę. Orłoś, ja cię nie poznaję. Ale wy ich już dawno przebiliście i to tak do n-tej potęgi. Z pewnym zdziwieniem dodam, że pan Radosław Fogiel powiedział, że odpowiednie czynniki w PiS zajmą się propozycją Tuska w sprawie tych 2/3 w Sejmie w odniesieniu do wychodzenia z Unii. Mam wrażenie, że pan Fogiel powiedział o tym ze wstrętem, dodając zresztą coś o propagandowym przekazie Donalda Tuska, ale powiedział. No, nawet nie wiem, jak to skomentować, po prostu dziwne. Dawno chyba nie cytowałem w WTS-ie prezesa, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, króla Żoliborza, legendę polskiej i światowej polityki Jarosława Kaczyńskiego.
Za chwilę zacytuję, ale najpierw krótkie wprowadzenie. Otóż politycy PiS, na przykład Terlecki czy Suski, którzy krytykują Unię Europejską za to, że się wtrąca w polskie sprawy i choćby patrzy nam na ręce w sprawie praworządności, dziwna ta Unia swoją drogą, przyczepia się do jakichś drobiazgów typu Izba Dyscyplinarna czy strefy wolne od LGBT, ale potem wycofują się z tego, bo zdają sobie sprawę, że zdecydowana większość wyborców PiS chce, by Polska pozostała w Unii. Ale na Jarosława Kaczyńskiego zawsze można liczyć. Oto przykład z listu, który wystosował do klubów Gazety Polskiej z okazji 7. nadzwyczajnego zjazdu. W liście wspomina, że żądania Unii godzą w fundamenty naszej suwerenności, w nasz porządek konstytucyjny, a na końcu zwrócił się do członków klubów tak. Musimy obronić Polskę, musimy obronić Europę, musimy obronić krąg cywilizacji chrześcijańskiej, która jest naszym duchowym domem. Oby to się nam udało. Panie prezesie, następnym razem lepiej nie pisać, żeby się udało. To nie na tym polega, że wam ma się udać, bo jak się ma udać, to się uda albo nie uda. Wy musicie to zrobić własnymi rękami, własną telewizją publiczną, własną Cholecką, własnym Radiem Maryja, własnymi biskupami. Wy naprawdę to zrobicie. Polska jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Błagam, ratujcie nas, ratujcie naród, ratujcie religię, ratujcie Polaków, ratujcie Polskę. Uspokójmy się przez chwilę, wyciszmy emocje, oddajmy głos Antkowi. Pora na nasz kącik muzyczny w programie w telegraficznym skrócie. Antosiu, proszę. Witam, dziś w kąciku muzycznym zespół, który w pewnych kręgach uznawany jest za bardzo uznawany. Po kilku latach ciszy, do której zachęcam również posła Korwina i Brauna. Ale wracając, po kilku latach ciszy wrócili z nowym albumem Szaro-Różowe. Przed Państwem zespół Muchy w utworze 22 godziny, który nie trwa 22 godziny, tylko tak się nazywa. To może do mnie przyjdziesz, o ile to możliwe, przez tydzień pukać do nie swoich drzwi. To miało być na chwilę, to było nieprawdziwe, nie dojdzie tylko niewysłany list. Nowy Polski Ład. Orłoś, naucz się wreszcie. Nie Nowy Ład, tylko Polski Ład. Powiedziałem Polski Ład, ale jest to nowy Polski Ład. Nie, Orłoś, to się może mylić naszym widzom. Polski Ład. Po co w to mieszać słowo nowy? No bo jest nowy. Polski Ład jest nowym Polskim Ładem. Dobrze, Orłoś, nie mam siły do ciebie, niech ci będzie. A więc nowy Polski Ład z determinacją wprowadzany przez rząd to kilkaset stron tekstu. Zmiana kilkunastu ustaw jednocześnie i tylko 7 minut przeznaczone na dyskusję w Sejmie. Ciekaw jestem, jak w tej sytuacji będzie wyglądać parlamentarna debata na temat najnowszego pomysłu ekipy rządowej. PiS szykuje kolejny skok na nasze portfele w postaci parapodatku od niewykorzystanych przez abonentów środków na telefonie na kartę. I teraz się skupcie. Skupcie się, bo nic z tego nie zrozumiecie, ok? Żartowałem, ale skupcie się. Więc uwaga. Pieniądze, których osoba mająca telefon na kartę nie wykorzysta w określonym terminie i nie zażąda ich zwrotu od operatora, te pieniądze trafią do państwowej kasy. Mateusz Morawiecki zaciera ręce, licząc na prawie 100 dodatkowych milionów rocznie. Do tej pory niewykorzystane środki na karcie telekomy oddawały na prośbę użytkownika po prostu na jego konto. Po zmianach pieniądze, nasze pieniądze abonentów zasilą budżety nowych, cudownych pomysłów Jarosława K. z Żoliborza. Specjaliści zgodnie twierdzą, że w nowych regulacjach chodzi wyłącznie o skok na kasę obywateli. No dobrze, ale po co jednak gawiedzi takie pieniądze, jeśli rząd je lepiej rozdysponuje? Koncerty disco polo w TVP, niedokończone elektrownie, nieodbyte wybory, to wszystko, moi drodzy, kosztuje. Za co wy chcecie to finansować? Za co? Pytam. Co prawda, pomysłodawcy projektu zarzekają się, że niewykorzystane przez klientów telekomów pieniądze zostaną przekazane na Państwowy Fundusz Szerokopasmowy,
który, jak zapisano, miałby wspierać popyt i podaż na nowoczesne usługi łączności oraz rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Pięknie to jest sformułowane, by the way. Prawie jakbym słyszał premiera mówiącego o cenach chleba. Sprawdźmy więc, jak ma się sytuacja z działającym już od jakiegoś czasu Państwowym Funduszem Celowym, Funduszem Sprawiedliwości. Fundusz ten miał pomagać przede wszystkim ofiarom przestępstw, a zarówno z kontroli NIK, jak i licznych śledztw dziennikarskich, m.in. redakcji Okopres, kasa leci z niego szerokim strumieniem na dowolne cele, niezbyt transparentne i jasne. Ministerstwo Sprawiedliwości środki funduszu przydziela uznaniowo i nie konsultując tego z żadnymi instytucjami. Plany projektów są nierzetelne, a wielu z dotacji udzielono z naruszeniem zapisów ustawy o finansach publicznych. Od cała sprawiedliwość Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli podobnie będzie z funduszem szerokopasmowym, to można spodziewać się, że ponownie szerokim pasmem kasa spłynie do krewnych i znajomych królika. Moi drodzy, to tym razem wszystko. Przypominam uprzejmie o subach, o obserwowaniu, o patronowaniu i o tym, że następnym razem w WTS-ie widzimy się już kiedy? W czwartek. Trzymajcie się, cześć! Obronimy Polskę!